Stawiając swoje pierwsze kroki w nauce dynamiki, warto od początku robić to odpowiednio i przede wszystkim dobrze się do tego przygotować. W tym materiale omówimy sobie wszelkie aspekty, które będą przydatne dla osób początkujących, jak i tych, które chcą dopiero zacząć swoją przygodę z dynamiką. Bardzo często zadajecie pytania, jakie minimalne wymagania muszę spełniać, żeby rozpocząć tego typu trening. Otóż tak, trening elementów dynamicznych ma to do tego, że wymaga od nas bardzo szybkich reakcji nerwowo-mięśniowych. Wymaga także sporej koordynacji oraz przede wszystkim synchronizacji wszystkich grup mięśniowych i segmentów ciała naraz. Co za tym idzie, powinieneś posiadać już podstawową sprawność motoryczną, przede wszystkim podstawową siłę oraz świadomość własnego ciała. A dlaczego tak ważna jest siła? Ponieważ generowanie mocy i szybkości będzie zaczynało się właśnie od niej. Siła jest podstawowym składnikiem kształtowania ogólnej motoryczności człowieka i będzie chroniła nas przed kontuzjami. Szczególnie mam na myśli tutaj wszelkiego rodzaju szarpnięcia występujące w dynamice, czyli złapanie chociażby przeskoku nad drążkiem, czy też swinga 360. Niektóre elementy będą tej siły wymagały bardzo niewiele, natomiast do niektórych będzie trzeba się przygotowywać odpowiednio i dłużej. Teraz przedstawię Wam najważniejsze wymagania siłowe, które według mnie warto jest posiadać przed rozpoczęciem tego typu treningu. Podciąganie. Minimum 2 powtórzenia, za optimum uważa się 5. Bez tego ćwiczenia większość elementów stanie się niemożliwa do wykonania. Dipy. Minimum 2 powtórzenia, optymalnie 5. Potrzebny do wszelkich elementów na poręczach. Bar dipy. Część elementów będzie odbywała się w podporze na drążku, warto zatem wzmocnić się również w tej płaszczyźnie. Znajomość pozycji hollow body. Znajomość i prawidłowe wykonywanie podstawowych podporów oraz sylwetek. Pompki. Wznosy kolan. Przydatne w przypadku elementów, które wymagają szybkiego przyciągnięcia tułowia do nóg lub nóg do tułowia, tak jak na przykład przeskoki nad drążkiem, nad poręczami, czy też wyskok na kolana. Wznosy nóg oraz szeroko pojęta umiejętność kompresji. Podstawa do dynamicznego muscle-upa. Poznałeś już najważniejsze komponenty siłowe, teraz warto wspomnieć także o komponentach mobilnościowych, które często są zapominane. Najważniejszym zakresem, jeżeli chodzi o mobilność w dynamice, będzie oczywiście ruch zgięcia ramienia nad głowę. Dlaczego? Praktycznie cały czas będziemy spędzać właśnie w tej pozycji w zwisie na drążku. Nieprawidłowy zakres ruchu w stawie ramiennym będzie oczywiście silnie niepożądany i może w przyszłości dać Ci objawy bólowe, na przykład w odcinku lędźwiowym, czy też w stawie łokciowym. Nieprawidłowy zakres ruchomości może także zaburzać estetykę niektórych elementów, na przykład podczas wykonywania swinga na drążku może się zdarzyć taka sytuacja, że dana osoba będzie uginała ręce w łokciach lub też wyginała się w odcinku lędźwiowym. Należy wspomnieć także o koordynacji ruchowej oraz jej wpływie na naukę elementów dynamicznych. Koordynacja ruchowa to z definicji zdolność do wykonywania złożonych przestrzennie i czasowo ruchów. Braki w tym obszarze mogą przyczynić się oczywiście do spowolnienia Twojego tempa nauki. Podstawowe zadania koordynacyjne nie powinny być dla Ciebie problemem, szczególnie, że na nich będziemy budować specjalistyczne ruchy oraz odpowiednią technikę. Aby przygotować swój organizm do ruchów, jakie będą występowały w tego typu treningu, oczywiście będziemy stosować specjalistyczną rozgrzewkę. Ile powinna ona trwać? Około 15 do 20 minut. A dlaczego tak dużo? Zaraz się dowiecie, omówimy sobie najważniejsze jej punkty. W rozgrzewce uwzględnij takie elementy jak dokładna aktywacja całego kompleksu ramiennego, barków, łopatek z zastosowaniem ćwiczeń pod ruch nad głowę, wszelkie rotacje wewnętrzne oraz zewnętrzne, jednym słowem dogrzanie barków w każdej płaszczyźnie. Aktywacja oraz rozluźnianie mięśnia najszerszego. Otwieranie klatki. Mobilizacja kręgosłupa piersiowego, szczególnie do rotacji. Podpory oraz sylwetki. Swingi na drążku poręczach służące jako przygotowanie do trudniejszych elementów. Wszelkie ruchy wykonywane eksplozywnie, na przykład pompki. Teraz dowiecie się, za co najlepiej zabrać się na samym początku nauki dynamiki i są to, można powiedzieć, takie mikroelementy, które mają za zadanie Was przełamać do późniejszych pełnych elementów. Wybicia z bioder w podporze na drążku. To ćwiczenie będzie potrzebne do rozpoczynania ruchu w takich elementach jak na przykład przeskok nad drążkiem, wyskok na kolana czy też muscle up 360. Wymyk stanowi jeden ze sposobów wejścia na drążek.
doskonały w przypadku osób, które jeszcze nie umieją dynamicznego muscle upa. Wiele elementów rozpoczyna się z pozycji podporu na drążku i m.in. wymyk umożliwia wejść właśnie do tej pozycji. Skin decad. Ćwiczenie przydatne do przełożenia nóg pod drążek, tak aby znaleźć się w pozycji odwróconego zwisu. Część elementów wymaga właśnie wykorzystania tej pozycji, jednak skin decad sprawdzi się również jako ćwiczenie wzmacniające i poprawiające mobilność. Zwis odwrócony na kolanach. Będziemy traktować jako wstęp i przyzwyczajenie do pozycji. Odmyk jako przełamanie strachu przed rotacjami w przód. Odchylenie w tył z siedzenia na drążku jako przełamanie do obrotów w tył. Swingi na drążku. Podstawa, jeżeli chodzi o naukę wprawiania ciała w ruch na drążku czy też poręczach. Bez tej podstawy ciężko nam będzie mówić o jakiejkolwiek dynamice, ponieważ większość elementów wymaga właśnie prawidłowego, mocnego swinga. W późniejszym etapie również swingi 180, jak i jego odmiany. Te mikroelementy stanowią bazę do przejścia dalej do trudniejszych, pełnych elementów. W tym filmie dowiedziałeś się, jakie są najważniejsze składowe w treningu dynamiki. Wiesz już od czego zacząć, jak wykonywać rozgrzewkę oraz, że wzmacnianie jest bardzo ważnym komponentem w procesie nauki. Ja życzę Wam powodzenia w nauce wszelkich elementów. Dajcie znać w komentarzach, na jakim poziomie jesteście oraz co Was blokuje przed rozpoczęciem takiego typu treningu.